Cześć! Witajcie w naszym kolejnym filmie z serii Przewodników po miastach. Dzisiaj opowiemy Wam o najciekawszych atrakcjach w Krakowie. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu naszego kanału, kciuku w górę oraz włączeniu dzwoneczka. A teraz zaczynamy! Kraków to bez wątpienia perełka i jedno z najbardziej reprezentacyjnych miast w Polsce. To tutaj znajdziemy Smoka, jednego z lepiej znanych symboli Krakowa, zamek na Wawelu, dawną siedzibę władców i jeden z najchętniej odwiedzanych zamków w Polsce, oraz rynek Starego Miasta z plantami, sukiennicami, uroczymi kamieniczkami i kościołem mariackim. Kraków cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród turystów, również z zagranicy. Nic dziwnego, miasto ma wiele do zaoferowania. Wspaniała architektura, duża liczba różnych atrakcji, wyjątkowy klimat miasta działają jak magnes. Kraków to świetny kierunek zarówno dla zagorzałego turysty, fana historii i sztuki czy nocnego życia. Przed Wami top atrakcje na weekend w Krakowie. Stare Miasto w Krakowie jest pewnie najbardziej oczywistym wyborem, ale nie wyobrażamy sobie zwiedzać Kraków bez zabłądzenia wśród uroczych uliczek Starego Miasta. Warto przejść się plantami, czyli parkiem miejskim otaczającym Stare Miasto. Planty powstały na miejscu fortyfikacji i mają 21 hektarów powierzchni i 4 km długości. Obchodząc planty, bez wątpienia natkniemy się na Barbakan, najbardziej wysuniętą na północ część fortyfikacji miejskich Krakowa. Znajduje się przed Bramą Floriańską po południowej stronie ulicy Basztowej. Bramą Floriańską wkraczamy do Starego Miasta. Ta średniowieczna brama z basztą stanowi pozostałość po dawnych murach i jest jednocześnie jedną z 8 krakowskich bram obronnych. Nad wejściem do bramy od strony plant znajduje się płaskorzeźba z orłem piastowskim, wykonana przez Zygmunta Langomana według projektu Jana Matejki. Wewnątrz bramy znajdziemy klasycystyczny ołtarz z początku XIX wieku z kopią cudownego obrazu Matki Boskiej Piaskowej. Wychodząc z Bramy Floriańskiej wkraczamy na ulicę Floriańską, którą dojdziemy aż na rynek. Tuż obok znajduje się kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, zwany inaczej Bazyliką Mariacką. Ten gotycki kościół zbudowany w XIV i XV wieku jest jednym z najbardziej znanych zabytków w Krakowie. Jego charakterystycznym elementem są dwie wieże. Wieża wyższa, mariacka, ma 82 metry wysokości. Z wieży tej grany jest co godzinę hejnał mariacki. Kraków jest jedynym miastem na świecie, w którym średniowieczna tradycja grania co godzinę hejnału przetrwała do dziś. Na wieżę mariacką można wejść, pokonując 271 schodów, by zobaczyć przepiękną panoramę miasta z perspektywy Starego Rynku. Koszt wstępu to 15 zł. Wieża niższa o wysokości 69 metrów mieści dzwony kościelne. Nie zapomnijmy o wnętrzu Bazyliki Mariackiej, której wyjątkowym zabytkiem jest dzieło Wita Stwosza, ołtarz główny. Aktualnie trwają prace techniczne związane z główną sceną ołtarza mariackiego, przez co tymczasowo dostęp do niego jest ograniczony. Wejście do bazyliki jest możliwe po wykupieniu biletu, a jego cena to 10 zł. W centralnej części rynku znajdują się sukiennice, na stoiskach których kupicie pamiątki, biżuterię czy rękodzieło. Krakowski rynek wspaniale wygląda zarówno wcześnie rano, gdy panuje na nim spokój, jak i w ciągu dnia czy późnym wieczorem. Dookoła znajdziecie liczne restauracje i kawiarnie, których co prawda nie poleciłby Wam prawdziwy krakowianin, ale niewątpliwie mają swój urok. Zamek na Wawelu to jedna z najważniejszych atrakcji turystycznych w Polsce. Zamek zlokalizowany na Wzgórzu Wawelskim był wielokrotnie przebudowywany, co świetnie widoczne jest na jego murach. W obrębie wzgórza funkcjonują dwie niezależne instytucje: Zamek Królewski na Wawelu oraz katedra, a sam zamek podzielony jest na kilka ekspozycji, stałych i sezonowych. Naszym zdaniem, będąc na Wawelu, oprócz bardziej znanych wystaw takich jak reprezentacyjne komnaty królewskie, prywatne apartamenty królewskie, skarbiec koronny i zbrojownia czy baszta sandomierska, warto też zwiedzić ogrody królewskie. Wejście do Smoczej Jamy cieszy się dużym powodzeniem, głównie wśród dzieci. Smoka wawelskiego natomiast zobaczyć trzeba. Musimy w tym miejscu zaznaczyć, że wejście na wystawę do najprostszych nie należy. Bilety nie są dostępne online, a na miejscu do kas ustawia się długa kolejka. W trakcie czekania może okazać się, że bilety wstępu na wybraną przez Was wystawę już się skończyły. Nie są dostępne również bilety łączone i za każdą z wystaw należy płacić oddzielnie. Przygotujcie się na spory wydatek i wczesną pobudkę, by jak najwcześniej ustawić się w kolejce. Krakowski Kazimierz został utworzony przez samego króla Kazimierza Wielkiego w XIV wieku. Przez wiele stuleci był osobnym miastem królewskim. Kazimierz jest miejscem szczególnym, ukształtowanym przez wielowiekowe sąsiedztwo chrześcijańsko-żydowskie. Ta tętniąca życiem kulturalnym i artystycznym dzielnica przyciąga szczególnie tych, którzy pragną poczuć ducha krakowskiej bohemy.
Znajdziecie tu liczne restauracje, kawiarnie, pracownie artystyczne i galerie sztuki, a także synagogi, w tym starą synagogę. Jest jedną z najstarszych zachowanych synagog w Polsce oraz jednym z najcenniejszych zabytków żydowskiej architektury sakralnej w Europie. Koszt wstępu to 11 zł. Będąc na Kazimierzu, warto przejść się w stronę Wisły i przekroczyć ją kładką ojca Bernatka. Muzeum Narodowe posiada jedną z najważniejszych i najciekawszych kolekcji nie tylko w Polsce, ale na świecie. W gmachu głównym znajdują się 3 galerie stałe: broń i barwa w Polsce, rzemiosła artystycznego oraz sytuacja się zmieniła. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się także wystawy czasowe, w tym uwielbiany przez nas obraz Leonardo da Vinci Dama z gronostajem, a także kolekcja dzieł sztuki Wyspiańskiego. Jednodniowy bilet na wszystkie wystawy stałe i czasowe kosztuje 60 zł. Kolejnym świetnym miejscem do zobaczenia panoramy Krakowa jest kopiec Kościuszki. Przy dobrej widoczności zobaczyć można nawet Tatry Wysokie. To jeden z 5 kopców krakowskich wzniesiony w celu upamiętnienia Tadeusza Kościuszki. Koszt wstępu to 14 zł. Oficjalnie wstępu na teren Zakrzówka nie ma. Otoczony został płotem, w którym dziury zrobione przez entuzjastów tego miejsca są sukcesywnie łatane. Jednak dla chcącego nic trudnego. Zalew Zakrzówek powstał w miejscu starego kamieniołomu. Złoża wapienia, który tu niegdyś wydobywano, odpowiadają za niezwykły kolor wody, która jest przejrzysta i turkusowa. Choć nie polecamy kąpania się w zalewie, bo jego teren jest raczej niebezpieczny i nieprzystosowany, spacer dookoła Zakrzówka to świetny sposób na spędzenie czasu. Jakie miejsca dodalibyście do naszej listy atrakcji w Krakowie? Koniecznie piszcie w komentarzach. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia!